Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pieprzu, ciut mięty, część dróg prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy. Dzień dobry. Dzisiaj mam 3 tematy, o których chciałbym powiedzieć. Pierwszy temat to jest płatności elektroniczne w kościele. Drugi temat to jest kolejki do gatewaya na lotnisku. Trzeci temat, emotki. Nawiązuję do tych tematów, ponieważ o nich już wcześniej mówiłem, a wypłynęły mi ostatnio w rozmowach i w materiałach, które oglądałem. Więc zapraszam. Temat pierwszy. Nawiązuje do płatności elektronicznych, o której już wcześniej wspominałem, i o systemach bezgotówkowych, jakie to zaczynają nas powszechnie otaczać. Do tego stopnia, że już nawet w kościele księża zbierają na tacę poprzez właśnie terminale płatnicze. W swoim wcześniejszym materiałem, którym będę przytaczał niedługo, pokazałem, że myślałem, że to jest fake, bo zobaczyłem to na jednym skrócie, raz w jakimś opisie i myślałem, że to jest jakiś swego rodzaju żarcik, ale nie, okazuje się, że to nie jest żarcik i tak jest naprawdę, bo niedawno oglądałem skrót jakiejś wiadomości u pana Macieja Podstawki w BNB i tam też o tym właśnie wspomniał, też miał króciutki filmik, ale uciekło mi to, po prostu myślałem, że sobie ten materiał zapamiętałem. Ktoś powie zaraz, to taki skrupulatny, notatki. Zjadł mi pies notatki. I będę przy tym obstawał. Także też mówił o tym właśnie. I co by tu się rozczarowywać? No, te płatności elektroniczne wchodzą nam wszędzie. Wchodzą nam do kościoła nawet przy zbieraniu na tacę. W wcześniejszym materiale też pokazywałem, jak to osoba żebrająca na ulicy podchodzi do samochodu i pani twierdzi, że no bardzo jej przykro, ale ona nie ma pieniążka, żeby mu dać w gotówce. No, pogrzebał w siatce, wyciągnął terminal, podsunął. No baba się nie wiem, do końca nie było tam pokazane, czy zapłaciła, ale okej. Materiały. Tutaj na pierwszym materiale widzimy, że parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie zbiera w taki sposób właśnie ofiara na remont kościoła. No oczywiście brawo za innowacje i postęp. I mamy tutaj też wersję po angielsku. Wybierz ofiarę, zapłać kartą. Widzimy, jak to wygląda. Ofiara na remont kościoła. No tutaj nie jest tak do końca zbieranie na tacę, ale naprawdę widziałem ten film i jak tylko go złapię, kiedyś go tutaj dokleję. Ale to w takiej postaci wygląda teraz. Nawet w kościele mariackim w Gdańsku tak jest właśnie, że można w ten sposób zbierać. Drugi materiał, który tutaj znalazłem, to właśnie też gdzieś na ten elektroniczna taca w kościele w białych błotach. Instrukcja obsługi, tam nieważne. No jest taki właśnie sobie terminalek. Tutaj po prawej widzimy, że jest czytnik kart. Tutaj mamy wartość, jaką chcemy wpłacić. No 2 złote. Proszę, tyk, zbliżeniowo już nawet nie trzeba się chyba pinem bawić. Nie trzeba się już pinem bawić. Proszę, jest. Tutaj ujść, czyli opłatę. Czy chcesz potwierdzenie SMS-em? O, proszę, czyli postępowo. No, proszę bardzo, ofiara. Tak jak wspominałem, poszliśmy z tym do przodu. Żeby nie być gołosłownym, tak, to ja, Macio. Materiał umieszczony tam spory czas temu, bo to chyba 2 tygodnie temu umieszczony. I tu rozmawialiśmy o końcu gotówki. O końcu gotówki mówiłem o końcu gotówki w Unii Europejskiej. I właśnie wskutek swojej narracji, notatek, które miałem właśnie, pokazałem jak to.
Właśnie. Można. Czy to jest kłamstwo, czy fake newsy, że w kościołach pojawiły się też terminale do płacenia, co Bóg dał? Nie? Fake czy nie fake? Nie fake. Widziałem zdjęcia, gdzie tak faktycznie było, że ksiądz potrafił nawet przy tacy nosić terminal i pik, zbliżeniowo panie płaciły. I panowie też. Nie kłamałem. Tak się dzieje. Już ludzie to zauważają. Pan Maciej, jeszcze ktoś to podrzucił, że właśnie w kościółkach już mamy płatność terminalami. Dobrze. Do następnego tematu. Drugi temat. Czy warto stać do odprawy gatewayowej? To nie jest proszę nie mylić odprawy celnej, odprawy celno-security, bezpieczeństwa z odprawą gatewayową. Odprawa gatewayowa to jest ta odprawa, która już jest przed samym wejściem praktycznie do samolotu. Tam odprawiają najczęściej stewardesy albo obsługa danej linii lotniczej. Przede wszystkim zwracają uwagę na wielkość bagażu podręcznego, czy nie jest za duży, czy to mieści się w ich tam. Sprawdzają miejscówkę i sprawdzają bardzo często jeszcze paszport. Jeżeli lecimy w międzynarodowych lotach, tutaj w naszych szengenowych, to czasami żądają dowodu. To jest wszystko, to jest drobiazg, ale słuchajcie, samo stanie w tej kolejce, to jest, nie wiem, jakiś rytuał? Czemu to służy? Zaraz będę włączał obrazki, pokażę mi dokładnie, o co chodzi, a też do tego tematu zostałem temat wrócił do mnie z tego względu, że już niedawno znowu byłem na lotnisku, rozmawiałem właśnie na ten temat, widziałem znowu te odprawy gatewayowe. Śmieszyło mnie to, bo ja nie lubię, nie chcę i trochę nie mogę stać i ja sobie czekam na sam koniec. Słyszałem jakieś argumenty, pan Maciej Podstawka znowu podpieram się jego materiałem, gdzie wspomniał właśnie, że on nie rozumie tych kolejek do gatewayu i zaraz wam pokażę, dlaczego ja też ich nie rozumiem. Po pierwsze, zawsze mnie denerwowały, bo stać 10-12 minut przed tym, kiedy w ogóle uruchomi się ta procedura. Po co? Miejsca w samolocie są numerowane. Bordkarta jest przypisana do biletu i do osoby imiennie. A takie argumenty, że bo czasami linie lotnicze sprzedają troszkę więcej biletów niż jest tak naprawdę miejsc w samolocie. Tak często latamy naprawdę, że może to stanowić problem, nie? To tak jak w totolotka. Ponoć ludzie w totolotka wygrywają. Moim osiągnięciem jest 3. Wśród moich znajomych, chyba tam padła raz 4, czy tam parę razy. Jest jeden, który przyznał się, że miał 5. Ale taką dosyć biedna ta 5 była, więc nie poszalał. Obrazki. Będziemy pokazywać wideo moje i obrazki, dlatego chciałbym, żeby ktoś mi to sensownie wytłumaczył. Dobrze? Dobrze, to jadę z tym pokazywaniem, o co mi chodzi i na czym chciałbym się skupić właśnie na tym gatewayu, tak? Na tym wchodzeniu. Tutaj jestem na lotnisku w Gdańsku. Na przylotach czy odlotach. 2 nowe syndromy. Pierwszy syndrom to oczywiście jest syndrom rozładowanej komórki, bo na lotnisko trzeba zawsze przyjść z rozładowaną komórką, a drugi syndrom to śpiączka. Ludzie wchodząc na lotnisko nagle dostają śpiączki. Nie podglądaj tam ludzi. To na twoje sprawy. Dlatego wam mówię, że 2 nowe syndromy. Rozładowany telefon i śpiączka. Wchodząc na lotnisko wszyscy zasypiają. Nie wiem, nie można się w domu wyspać. Naładować telefonu też nie da rady. Wszystko to można zrobić na lotnisku. I przede wszystkim samolot dopiero zaparkował, zaznaczam. Nawet jeszcze do niego kabli nie podłączyli.
Słuchajcie, że tutaj przerwę. To jest naprawdę bardzo ważne teraz, to co powiedziałem. Samolot dopiero zaparkował, nawet jeszcze nie wypuścili ludzi z samolotu na terminal, żeby wyszli z samolotu. Zobaczcie, co tutaj się robi. Tu już kolejka ludzi stoi, to co myszą pokazuje. Tu już stoi kolejka ludzi do samolotu, do którego jeszcze nawet kabli nie podłączyli. Tam pilot dopiero otrząsnął się z tego, że na lotnisku wylądował. A tutaj już jest kolejka. Nie rozumiem. Zamykam się, wrócę ten materiał naprawdę, bo to jest... To musi mi jakiś specjalista wytłumaczyć. A i przede wszystkim samolot dopiero zaparkował, zaznaczam. Nawet jeszcze do niego kabli nie podłączyli. Ludzie, i tak musicie wsiąść do tego samolotu. Na chuj wy tam stoicie. Miejsca są ponumerowane. Nie wiem. Proszę, pierwsza pani już się odprawia. Właśnie, żeby nie być gołosłownym, proszę. Tutaj pani już podaje obsłudze podaje swoje tam, nie wiem, dowód miała pokazać czy coś i oczywiście nie wiedziała o tym podchodząc do bramki, że trzeba mieć bilet i dowód w ręku, no to trzeba wtedy zacząć przeszukiwać torby. Standard, dobra, tego się nie czepiam. Mówię o tych ludziach tutaj, co stoją. Najczęściej jest to, że ci, którzy siedzą, nie wiem dlaczego mają jakieś poczucie winy w sobie i to jest bardzo takie złudne. Dlaczego? No zobaczcie na tego faceta, tutaj co go myszą zaznaczam. On się patrzy się z jakimś poczuciem winy. Ja często też to miałem, ale już zupełnie to nie mam. Zobaczcie, że ci ludzie zwracają uwagę na nas siedzących. U pana Macieja w BNB usłyszałem coś takiego właśnie, że tutaj są takie opinie, że cwaniaki z końca kolejki, że to niby my jesteśmy tymi cwaniakami. Dobra, słuchajcie, jedna sprawa. To jest kolejka, tak? Kolejka się zaczyna i kolejka się kończy. I teraz słysząc coś takiego, że na końcu to są cwaniaki z kolejki, no to przepraszam, to jak nazwać tych samych z przodu? Barany? Czy ludzie, którzy mają naprawdę super szczęście w życiu, że są na początku kolejki? Kolejka właśnie jest tak zbudowana, że jest początek i jest koniec kolejki. Dlaczego to trzeba być cwaniakiem na końcu kolejki? To, że ja nie chcę stać w kolejce bez sensu, ta kolejka jest całkowicie bez sensu. Już wam tłumaczę dlaczego jest bez sensu. Samolot, jak mówiłem, dopiero stanął. Dopiero do niego kable podłączą. Za chwilę szybko na biegu wejdą jakieś podstawowe służby sprzątające, wywalić śmietniki. Stewardesa musi śmietnik swój oddać, pobrać nowy. Piloci muszą papiery wypełnić. To są procedury, które muszą się odbyć i one trwają. Zaznaczam, że jeszcze nawet ludzi z samolotu nie wygonili, a tutaj już się odprawiamy, tak? Z tym, że tutaj już mamy spojrzenia typu, a ci se siedzą, tu chłopak siedzi i mówi, no kurczę, może stanąłby w tej kolejce i się widać bije z myślami. Nie róbmy sztucznego, głupiego tłoku, tak jak tutaj pani, która już się odprawia. Słuchajcie, moje pytanie, dokąd ona się odprawia? Do samolotu jej nie wpuszczą. Tutaj jest malutka, za tym panem w czarnym, tu jest malutka przestrzeń, gdzie można stanąć. Później jest ten rękaw i zaznaczam, ten rękaw rzadko prowadzi prosto do samolotu na tanich przelotach europejskich, naszych szengenowych. Rzadko kiedy prowadzi. Trzeba wyleźć na dół, trzeba wyleźć na płytę lotniska i dopiero udać się do samolotu. Więc jeżeli nawet ten pan w czarnym odprawi tą panią, to ona wejdzie za tą szybkę. Jeżeli drzwi będą otwarte do rękawa, to hurra, bo wejdzie do rękawa i nigdzie dalej. Dopiero jak pilot zadecyduje o tym, że wolno pasażerów wpuszczać na pokład,
otworzą się tutaj drzwi, kiedy już ta kolejka się upchnie w ten rękaw i tam stoicie naprawdę ściśnięci jak barany, kiedy tutaj mijają minuty, 10, 12, 15 minut, kiedy naprawdę dla tych, co mają ochotę, mogą wypić soczek, piwo, ja nawet zdążyłbym stąd wstać. Tutaj jest takie przejście, za tym przejściem mogę iść zapalić, bo jest zamknięty taki pokój. Więc spokojnie, jeszcze mam na to czas. Nie, to trzeba tutaj, w tym rękawie stać stłoczeni jak barany, bo co, to taka tradycja jest? Nie jestem cwaniakiem z końca kolejki, jestem osoba, która nie może stać za dużo i po prostu nie widzę sensu tej kolejki. Całkowicie nie widzę sensu tej kolejki. Nic nie dostaniecie jako pierwsi. No, usłyszałem jeden argument, no, że torby nie będzie można wsadzić do schowka nad głową, bo będzie wszystko zajęte i trzeba zanieść. Znowu element lądowania. Znowu pilot prosi, stewardesy proszą, siedźcie na dupach, dopóki drzwi nie otworzymy. Nie! To trzeba stać w przejściu, blokować wszystko i wszystkich i już ściągnąć torbę i pędzić nie wiem dokąd. I tak później się wszyscy spotykamy przy oczekiwaniu na walizeczki. To jest zawsze tak samy scenariusz. Ja mogę mieć torbę na końcu samolotu, wyszliście, ja sobie grzecznie, bez żadnych oporów idę po mój plecaczek czy po mój bagaż podręczny, wychodzę na luziku z samolotu bez żadnego tłoczenia się, idę na terminal, patrzę i te wszystkie osoby, które stały w przejściu, teraz stoją i czekają na walizki. Koniec. Idziemy dalej z materiałem. Przecież ten samolot jeszcze nie jest gotowy do czegokolwiek. Gdzie pani chce stać, siedzieć? No nie wiem. Dobra. Do zobaczenia w Hamburgu. Przyznam się szczerze, że nagrywając ten materiał trochę się podśmiałem, bo to przypomniało mi tą właśnie kuriozalną, taką śmieszną sytuację z tą kolejką. Stójcie w tych kolejkach, ale ja was nie oceniam i też nie chcę być oceniany, bo ja sobie siedzę. Nie chcę być cwaniakiem. Często nie zdajecie sobie sprawy z sytuacji, na przykład dlaczego ja nie chcę stać w tej kolejce lub nie mogę. Ja nie mam napisanej karteczki, słuchajcie, bo mi zaraz nogi eksplodują i kolejne 10 minut na nogach będzie powodowało to, że będę siedział w samolocie i zwijał się z bólu. To jest tego typu problem, więc nie czuję się cwaniakiem. Następną rzeczą, dlaczego ja muszę w tym społeczeństwie borykać się z takim problemem, że teraz to ja się muszę nauczyć stać nawet w kolejce. To, że stado biegnie do kolejki, nie oznacza to, że ja muszę razem z tym stadem biec, bo oni mają ochotę stać w kolejce, która jest całkowicie bez sensu. Właśnie tutaj kolejny temat, którym będę poruszał, emotki. Tam zwrócę uwagę wam właśnie na bardzo taki instynkt stadny, z którym ja nie walczę, ale któremu nie lubię podlegać i nie to, że walczę z tym instynktem stadnym, ale bardzo często go unikam i nie jestem rybą, która zawsze będzie płynęła pod prąd. Inaczej, będę rybą, która będzie płynęła po swojemu, w tym samym kierunku, ale po swojemu. Emotki. Na trzeci. Emotki. Emotki. Nigdy nie wiedziałem, że tym tematem się zajmę na poważnie. Z tego względu, że co to są emotki? No są emotki, wiecie, te kolorowe obrazki, takie pisane do tekstu, które podkreślają charakter naszego stanu uczucia, naszego ducha, żeby móc naszemu adresatowi, osobie będącej po drugiej stronie czatu, bardziej wyrazić nasze emocje i pokazać nasz stan ducha, jakby to powiedzieć, tak? Bo jeżeli komuś mówimy na czacie do widzenia,
to możemy mieć takie dwojakie, bo możemy powiedzieć do widzenia na zasadzie, albo możemy powiedzieć naprawdę do widzenia, chcę się znowu z Tobą spotkać, prawda? I te emotki podkreślają stan naszego podejścia uczuciowego do tego tematu. Dlaczego? Często powtarzam, że moje materiały są budowane na temat tego, co mnie spotkało, uderzyło, z czym się spotkałem. I tutaj przygotowując materiał na temat kosztów podróży, jak to można korzystać z połączeń międzylotniskowych i jak można tanio szukać biletów na zasadzie nawet mojego przykładu, jak zawsze powtarzam, dotyczy to mojego przykładu, kiedy zupełnie przez przypadek wpadają mi w ręce oferty typu właśnie leć do Kutasia. Co to? Dobra, słuchajcie, wygooglałem. Kutasia to jest miejscowość bardzo blisko położona na granicy z Turcją, a leży to w Gruzji. I bilet miałem tam za, poczekajcie, żeby wam nie skłamać, tam i z powrotem chyba miałem za 25 euro do Kutasji. I na zasadzie, że mogę lecieć i w tej Kutasji spędzić sobie, nie wiem, dzień, 2, 5, 3, 10, ale podróż tam i z powrotem samolotem mnie kosztowała 25 euro. No ale patrzę, że no ta cała Kutasja to jest tak bliziutko granicy tureckiej. Ja zawsze miałem tam na końcu głowy, żeby skorzystać z oferty tu jednego znajomego, który mówi, słuchaj, ja mam apartament w Ankarze i gdyby cię tam wywiało, to tam 2-3 noce masz klucze, możesz się przespać. Nie oczekuj tam, Bóg wie wiadomo czego, no wiadomo, nie polecę tam siedzieć u kogoś w domu i jedzenie na mieście, no to by była wycieczka naprawdę typoturystyczna, że niech będzie tylko łóżko, gdzie można rzucić plecak albo się przespać i wziąć prysznic. No tyle bym oczekiwał po takiej wizycie. Nic więcej. Dlatego mówię, 25 euro, a później wiecie co się zainteresowałem? Lot z tej Kutasji całej z Gruzji do Ankary kosztował 15 euro w dwie strony. No złożyłem to do kupy, więc mi wyszło 40 euro. No dobra, może przesadziłem tam z tymi opłatami lotniskowymi. No powiedzmy, by to mi wyszło 80 euro. Tam i z powrotem taka podróż do Ankary i z powrotem przez Kutasję. Korzystając z tych moich ofert zniżkowych i z tego, co już dostałem ofertę właśnie do przelotu do tej Kutasji. Porozmawiałem tu ze znajomym, on mówi, słuchaj, co ty gadasz? Mówi, co 80 euro do Turcji, do Ankary, tam i z powrotem nie da się. Ja mówię, a za ile ty latasz? On mówi, no słuchaj, dla nich to jest pieniądze, że tu sobie wsiada w Hamburgu, w Turkish Airlines i ląduje w Ankarze, to są bilety, może wyszarpnąć między 280 a 360 euro. Ja mówię, dobra. Stojąc przy nim, wyciągam telefon i zaczynam szukać tego samego połączenia Wizz Airem do Kutasji, a później z Kutasji do Ankary. Wiecie, co się okazało? Że ja to znalazłem między 140 a 80. Jeszcze raz powtarzam, 140 a 180 euro w dwie strony. To jest właśnie to. Pomijam temat, dlatego mówiłem, że nie reklamy nie do końca są takie B. Kolega uważał się, że umiał dużo zaoszczędzić na biletach lotniczych, latał za 280 euro tam i z powrotem do Ankary. No mi to wyszło za połowę ceny. Bo chciało mi się obejrzeć reklamę do końca. Dlaczego? Przygotowałem ten materiał i parę razy musiałem się skonsultować i parę razy to też mi wyszło na Twitchu, bo jestem użytkownikiem Twitcha, zaraz wam to pokażę. W tym momencie nagle mi BUM! Ktoś kiedyś, 2 razy mi to chyba, czy 3 razy mi to wyskoczyło. Stary to używa emotek. Tak, pierwszy raz, drugi raz na to nie zwróciłem uwagi, ale później któryś raz z kolei, że znowu gdzieś w opisie, gdzieś w czacie, ten stary to emotek używa. No, to się zainteresowałem tematem do tego stopnia, że co stary jestem, używam emotek? Przypomnę tylko, że może zrobię szybki rys historyczny dla osób młodych, które to oglądają. Emotki, emotikony, konkretnie jeżeli by to mówić po angielsku,
Później przechrzciliście to na emoji, tylko że emoji, proszę pamiętać, że to przyjechało do nas już z Japonii w latach 80. Teraz emotki, jak one powstały? One powstały na zasadzie lenistwa. I zaraz dojdziemy do tego lenistwa, na czym polegało to lenistwo. Tutaj zaznaczę, że wy młodzi jesteście mistrzami pisania w postaci emotikonkowej lub piktogramowej. Co to jest piktogramia? Zapraszam do wujka Google. Dlaczego do wujka Google? Bo jeżeli się już coś spytać wujka Google, to jest osoba starsza, wujek, nie? Stary wie. To wam powie. Już wam mówię. I teraz słyszę pierwsze, no mówię, no dobra, no stary jestem, dobra, to ja się posługuję, ale to przecież u was, u młodych, sztuka właśnie pisania emotkami doszła do tego typu, że już nawet w szkole, w wypracowaniach zaczęliście używać emotek, potrafiliście między sobą pisać teksty, zdania złożonych z samych emotek. Później, będąc z młodymi ludźmi na czatach, właśnie na Twitchu i tak dalej, to sposób tam, pomijam przekleństwa i to, co tam się z tym dzieje, tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, ja nie wrócę i nie będę szedł tym samym torem, którzy streamerzy też idą w kierunku na zasadzie weszłeś między wrony, to kracz jak wrony. Nie muszę tak robić i nie będę tak robił. I u siebie i u mnie na kanale, jeżeli ktoś wejdzie i tak się zachowuje, a ostrzeżenie jest na drzwiach, że jeżeli nie potrafisz się zachować, nie wiesz, co to jest net etykieta, to u mnie się dostaje bany całkowite, nie ostrzeżenia czy coś, dlatego może do mnie mało ludzi przychodzi, a jeżeli już przychodzi, to zachowują się w sposób taki normalny, kulturalny. A u mnie się dostaje bana całkowitego, tak, że trzeba się tam tłumaczyć do administracji, o co poszło. Ja ostrzegałem, u mnie obowiązuje net etykieta, kultura osobista w dwie strony i może dlatego mam mało oglądających. Trudno. Nie muszę takiego języka znosić, a poza tym poziom tych odzywek jest kloszardowy? Może nawet niżej niż kloszardowy. Dobra, nie o tym temat. To jest wasz bałagan, wasze podwórko i się tym bawcie, ok? Ja idę do swoich emotek. Rys historyczny. Emotki powstały tu, to znaczy tu w Stanach Zjednoczonych powstały emotki i to było już w latach między 69-70. To był zupełny początek internetu, kiedy to właśnie dwa uniwersytety w Los Angeles i drugi w Kalifornii wskutek zimnej wojny, która wtedy miała szczyt, musiały między sobą bardzo szybko wymieniać dokumenty różnego rodzaju. Tam oczywiście plotki chodzą, no oczywiście jest taki standard, że oni tam książki opracowali, gówno, prawda, to nieprawda. Tu chodziło o materiały wojskowe, analizy balistyczne, analizy to i te materiały musiały między tymi uniwerkami, między nimi bardzo szybko przelatywać i do tego im było potrzebne. Wymyślili internet, nawet nie wiedzieli, że wymyślili internet w tym momencie. Nixon Cwaniak wyczuł w tym potencjał i już wtedy stworzył pierwszą grupę, już wam powiem, bo CERNA, to nie mylić z tym tutaj laboratorium CERNA w Szwajcarii do badania zderzaczem atomów w bardzo szybkich prędkościach. To nie jest ten CERN. CERN właśnie on powołał jako instytucję nadzorującą z ramienia rządu właśnie takie nowe powstałe zjawisko. Nawet nie wiedzieli, że to jest internet, ale to już wtedy zaczęło śmigać. I teraz tak, skąd to się wylazło? No oczywiście były fazy testów. Polegały to na tym, że musieli przesyłać dokumenty między sobą. Już były pierwsze szyfrowania dokumentów, więc te klucze nie tak do końca działały, jak miały działać. Ten klucz odbiorowy nie zawsze grał. No i oczywiście było trzeba słać te materiały. No w każdym momencie okazało się, że z jednej z tej strony siedział bardzo leniwy facet, któremu się nie chciało pisać już, że tak, test przebiegł dobrze, albo na przykład wszystko jest ok. I wyobraźcie sobie, on pierwszy w korespondencji już wtedy powstającej mailowej
też nie wiedzieli, że maila wtedy wymyślają, ale powstał właśnie dedykowany serwer przesyłania wiadomości tekstowych SMTP i to był właśnie pierwszy mail. To były lata 70., początek lat 70. Gdzie wyście byli, moi kochani, którzy mi zarzucacie, że stary, to używałem motek? Wyście nawet wtedy nie byli materiałem genetycznym. Ja nie wiem, czy wasi rodzice w ogóle byli na świecie. Wchodzicie, bawicie się moimi zabawkami z mojego dzieciństwa, używacie moich sieci, używacie sieci moich kumpli, z którymi graliśmy pierwsze sieciowe gry, które były tam dostępne, Unreal, w postaci tym, że na hubie położonym na stoliku można było 4 komputery połączyć i jeden z nich postawić jako serwer, była gra sieciowa. Teraz słyszę, że to jest wynalazek waszych lat. Guzik, prawda? Nieprawda. Jak ja pierwszy raz grałem w sieci, w gry sieciowe, tak można to nazwać, to was jeszcze na świecie nie było. Wyście nic nie wymyślili. Tym bardziej emotek, emoji, żeście nie wymyślili. A później słyszę, że to Japończycy wymyślili emoji. Gówno prawda. Japończycy są najbardziej mniej kreatywnym narodem na świecie. Japończycy i w ogóle tamten rejon świata, Azja, pamiętajcie, że to jest Ctrl-C, Ctrl-V. Oni kopiują, oni nie tworzą. Oni kopiują, oni udoskonalają, oni działają właśnie jak sztuczna inteligencja AI, o czym mówiłem, na zasadzie powtarzania w kółko tego samego, ale udoskonalania tego procesu. Oni tacy są właśnie. Jeżeli ty albo ktokolwiek inny wokół ciebie uważa, że robi coś dobrze, dajcie to Chińczykowi albo Japończykowi i to naprawdę młodemu, to on wam to pokaże, że on to robi dużo lepiej i dużo szybciej. Tacy są, ale sami tego nie wymyślą, więc nie bajajmy się tutaj, oni emotek nie wymyślili. Wracam do tego faceta. No i ten facet musiał wysyłać komunikaty, czy treść materiału przeszła dobrze, czy nie. No skąd oni mogli w ogóle wiedzieć, jak ta treść wyglądała, prawda? To już wam powiem, były wzorce dokumentów, które po prostu były w sposób papierowy wysyłane pocztą i później ustalali dzień, kiedy będą według tych wzorców przesyłać dokumenty. I dokumenty były przesyłane, więc on brał formę papierową i sprawdzał z tą formą elektroniczną, jak to wygląda. Jeżeli to się zgadzało, to musiał drugiej stronie powiedzieć, że parametry się zgadzają i wysyłać komunikaty właśnie, że wszystko jest ok, super. Facet był leniwy. Co zaczął robić? Pisać dwukropek i zamknięcie nawiasu okrągłego. Co to było? Znacie dobrze tą rzecz. To było to. To było właśnie to. Tutaj właśnie po lewej stronie, zaznaczę to tutaj, to właśnie wysyłał gość, który uznał, że jeżeli materiał jest dobry i nadający się do użytku, zamiast pisać w kółko jest ok, albo na przykład alright, to napisał właśnie dwukropek i zamknięcie nawiasu okrągłego, co właśnie podświetlam na niebiesko tutaj, pokazywało właśnie pierwszą z emotek właśnie buzię uśmiechniętą. Oczywiście w drugą stronę buzią nieuśmiechniętą, niezadowoloną było właśnie dwukropek i otwarcie nawiasu okrągłego, buźka nieuśmiechnięta. Właśnie tak to miało swój początek. I tu bajanie na temat właśnie tego, że to Japończycy, nieprawda. Było to dużo znane. Więc co? Bierzecie moje zabawki z mojego dzieciństwa, używacie je i teraz później nagle zaczynam być obrzucany jakimś, bo jest stary, to emotek używa. Nie, to wy używacie moich zabawek, moich emotek i uważacie, żeście wymyślili świat. Tak naprawdę nie jest. Oczywiście tutaj oczywiście to całe zjawisko ewoluowało, postanowiło pójść do przodu, jest tego tumultum. Oczywiście po kodzie Unix, po kodzie Unicode zaczęło to w sposób graficzny ewoluować, poszło to do przodu na zasadzie tym, że zostało to zastąpione przez GIF-y, później przez PNG, bardziej wydajne, bardziej takie, że można z wiersza, z klucza sobie wpisywać, ze skrótu można sobie emotki wpisywać w każde pole tekstowe. Na przykład tutaj w polu tekstowym mogę wrzucić sobie emotki, jakie tylko mi się spodobają, prawda?
Jest ich wybór z baloników, nie baloników. No, cała zabawa, prawda? Jakieś prezenty, uśmiechnięta arbuz i tak dalej. Gdzie jest tylko pole tekstowe, to zamiast tekstu mogę wrzucić coś z GIF-u unikodowego, tak? Coś zakodowane w postaci malutkiego obrazu graficznego. A Wolowa to jest najbardziej fajna zabawa. Ja uważam, że to pokazywanie właśnie, dorzucenie do tekstu swoich emocji nie jest niczym złym. No, jeżeli na przykład piszę do kogoś dwuznacznie, że na przykład, no słuchaj, to mi się podoba i dostawiam taką emotkę, no to zawsze mogę mieć na myśli, że no tak, to mi się podoba oficjalnie, a nieoficjalnie to wiesz, Z następnych emotek, które bardzo lubię, to tego faceta właśnie, z paluchem do góry, uśmiechniętego gościa, jest dobrze, będzie dobrze, trzymaj się. Flirtujące emotki oczywiście, no ciauciuś, no to jest chyba dla tych płci przeciwnej, dla kobietek do używania, puszczania oczka, jest to jak najbardziej właściwe, więc dlaczego jestem oskarżany o to, że jestem stary i używam emotek? Nie rozumiem tego. Tak, dlatego uderzyło mnie to trochę i nie chciałem tak iść na wojnę z wami, bo tu nie chodzi o prowadzenie wojny z wami. Jak najbardziej używajcie internetu, rozwijajcie go, bawmy się tymi rzeczmi, ale no dlaczego mam być oceniany z racji wieku, że używam sobie w tekście emotek, bo lubię często właśnie przekazać swojemu odbiorcy treści, co idzie za tym, co napisałem, czy to budzi pozytywne, czy negatywne jakieś moje wrażenia i ja sobie takich emotek używam, bo lubię. Moje pokolenie je wymyśliło i będziemy je sobie używać po swojemu. Młodsi, proszę bardzo, bawcie się tym, ale nie chcę być oceniany pod względem, że używam emotek, to jestem jakiś stary. Wyście niczego nowego nie wymyślili w emotkach. Powiem raczej coś takiego, że nie bawiąc się, będąc użytkownikiem Twitcha i będąc streamerem, no tu odkrywam nowy świat i nie jestem z niego aż taki zachwycony. Wcześniej powiedziałem, że moja zabawa na Twitchu jest bardzo ograniczona. Nie chcę po prostu psuć sobie zabawy i humoru popisami jakichś ludzi, którzy bardzo często przychodzą i... To znaczy ja wiem, że oni by chcieli może inaczej, ale im to tak źle wychodzi. Po prostu ten rynsztokowy żart, często teksty takie rzucane są... Słuchajcie, ja nie mówię, że ja wychodzę z jakichś elit społecznych. Nie, naprawdę, byście się zdziwili. Naprawdę. Może ta część, która zna moje życie i zna mnie od jeszcze tego, to wie, że to różnie bywało, ale powiem wam szczerze, że nawet między nami kumplami, jak żeśmy nawet chodzili na plażę, to myśmy się takim gównem nie obrzucali. To jakieś było takie... No nie, no wiadomo, tam poszło czasami jakieś mięso, tak. Coś komuś nie poszło, albo jakieś emocje były, prawda, no to poszła wiącha, ale tak, nawet sami ci streamujący, którzy prowadzą te grupy ludzi, no okej. Robicie to po swojemu? Mi się to nie podoba. Nigdy nie napisałem ani nie powiedziałem, że słuchaj, za dużo przeklinasz czy coś. Nie, no, robisz po swojemu. Ja tego nie robię i nie będę robił na swoim kanale. Może dlatego nie mam aż tak wielu oglądających, bo kliknięcie myszką na ekranie czegoś, co mi się nie podoba, nie musi we mnie aż takich emocji wzbudzać, że to jest tylko gra. To jest wirtualne. To ma służyć zabawie, a nie wyrywaniu sobie włosów z głowy, bo mi konik zdechł. Nie odpaliłem komputera na czas i nie dałem sianka. To mi konik zdechł, to będę siedział przed monitorem i rzucał takim mięsem, że
dorosły stojący za waszymi plecami zaczyna się drapać po głowie, się zastanawiać, Boże, to jest moje dziecko, kto go tak wychował. A często pamiętajcie, że to jest tak, że osoba siedząca przed komputerem, przed klawiaturą nie jest do końca taką osobą. Tutaj bardzo często właśnie, kiedy pisałem z jakimiś osobami tylko na czacie i później spotkałem się z nimi w realu, było coś takiego, 1,82 m chłop, w barach szerszy niż wyższy. No, można takiego kogoś się przestraszyć wieczorem. No nie, raczej jestem duży miś, taki naprawdę, że prędzej przytulić niż uderzyć, ale dokładnie tak to wygląda. Słuchajcie, więc bawię się Twitchem, mogę wam pokazać? Mogę? Mogę. To będzie na zakończenie materiału. Będę to... Ja tak pokażę normalnie, dobra? Już idąc zupełnie na skróty, to jest mój kanał na Twitchu. Oczywiście kanał się nazywa Stary Wie. Tak samo jak na YouTubie, na Facebooku. Dokładnie po tym samym loginie możecie mnie znaleźć. Stary Wie. Jestem na Twitchu i tutaj właśnie robię gry. Często też publikuję materiały z YouTube'a. Tutaj są wrzucane. W co gram? Gram w różne gry. Oczywiście teraz mnie opętało Destination 2. Jestem bardzo zainteresowany tą grą. Szerokie tematy, przepiękna grafika, trochę akcji, trochę można się jakby to powiedzieć, palce porozciągać na padzie. Fabuła do tego jest, no, którą trzeba poczytać i żeby dobrze grać w tą grę, to trzeba trochę z tą fabułą mieć za pan brat, ponieważ nie zawsze wszystko trzeba robić, co robi się do danej postaci. No, jest to głębsze niż myślałem. No jak widzicie tutaj sami Destination 2. Rok to jest w ogóle coś, czym zacząłem streaming i coś, co zacząłem w ogóle przygodę z YouTube'em i tak dalej. To była pierwsza rzecz, którą uderzyłem. Rok, tylko że no to jest strasznie nudne. To jest naprawdę dla osób tak lubiących ten typ gry, prawda? Tu moje materiały są umieszczone. Tak, zapraszam. Można obejrzeć materiały. Nie przechowuję nie wiadomo jak długo, ponieważ nie utrzymuję tutaj żadnej dłuższej subskrypcji z tego względu, że mi zupełnie nie przeszkadza to, że oglądając czyjś materiał obejrzę sobie przez 2-3 minutki reklamę, a to by był dla mnie kolejny koszt tutaj utrzymywania turbo, tak to się turbo nazywa. Turbo, tak? Jezus, jak turbo chyba, tak to się nazywa. Turbo, no, chyba turbo to się nazywało. Dobra, turbo jakoś to się tutaj nazywało. Tak, oglądaj bez reklam. Turbo, o mam, przepraszam, jest tutaj turbo. No ale to by było kolejne miesięcznie 15 euro, więc to nie przeszkadza mi to. Ale to powoduje to, że mi po 7 dniach, czy tam 13 dniach wyrzucają filmy z kanału, ale naprawdę tego tyle jest, że jeżeli ktoś by był naprawdę zainteresowany, to zapraszam. Gry, jakie mówiłem, GTA 5, Fortnite, Cyberpunk był u mnie, no i oczywiście teraz ogrywam Destination 2. Przepiękna gra, jak widzicie, grafiki, niesamowite grafikę mają. Tutaj jest Fortnite, tutaj jest troszeczkę Fortnite'a. On jeszcze się pokaże? Nie wiem, czy się pokaże Fortnite. Nie, już spadł. Dobra. Tutaj mam GTA 5. No, a wiem, czemu mam muzykę wyciszoną, bo okazuje się, że muzyka w grze GTA 5 jest puszczana z muzyki na żywo z amerykańskiego streamingu radiowego i po prostu ma prawa autorskie. I Twitch to wycina muzykę z GTA. Tutaj o dziwo tutaj właśnie tutaj remiksy i recovery na przykład takiego twórcy są całkowicie dopuszczane. I nie wiem o co tu chodzi. Bardzo to lubię.
Przypominam, że to jest bardzo stary utwór, tylko teraz remiksowany. Never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sadness. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I want to be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? Dźwięk dobry. Pływa niedobry. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay on? It's so hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. We let 'em come true. I o dziwo tutaj właśnie to można puszczać, tą całą muzykę i tutaj nikt nie czuje żadnego problemu i żadnego stresu z tym związanego. Tak jest to zbudowane, nie będę z tym walczył. Nawet YouTube mi to puszcza. I tutaj właśnie Destination 2 gra oczywiście dla emerytów, jak usłyszałem. No to tutaj malutka próbka, jak to właśnie emeryci się bawią. Rój nadciąga. Nie pozwól im otworzyć sfery wstąpienia. No, niestety. No to właśnie było Destination 2 i mój kanał na Twitchu. Jeżeli Was zainteresuje, zapraszam.
Proszę pamiętać, żeby nie dawać subskrypcji mi na Twitchu, ponieważ subskrypcja na Twitchu jest płatna, ale można kliknąć to serduszko obserwuj, jest całkowicie za darmo, a mi robi to statystyki. I jestem bardzo zadowolony z tego. Na YouTubie wręcz odwrotnie, na YouTubie subskrypcja, tak samo jak na Facebooku, jest całkowicie bezpłatna i po prostu kliknięcie tej subskrypcji robi mi statystyki. Wam nic nie musi robić. Dzwoneczka nie musicie wbijać, bo nie chcecie, to nie trzeba oglądać mojej głupiej gęby na okrągło, więc po prostu będzie tam jakaś kropeczka, może powiadomienie, że coś nowego, coś wrzuciłem, więc można sobie obejrzeć. Ale to, mówię, to się nie wiąże z żadnymi kosztami, a mi to robi statystyki. Odpłynąłem daleko od brzegu od moich tematów. Wracaj stary do scenariusza. Zjadł mi pies. Nie mam. 3 tematy były. W kościele możemy płacić już bezgotówkowo. Doczekaliśmy się tych czasów. Do kolejki do samolotu, do gatewaya zaznaczam, tam gdzie się nie musimy śpieszyć, tylko po prostu musimy być przygotowani, aby wejść na ten pokład. Nie musimy stać w kolejce. Ta kolejka nic nie robi. Naprawdę, jeżeli ktoś czuje się odważny na tyle, żeby powiedzieć mi, po co jest ta kolejka, usuwam tematy związane z tym, że chcę mieć swój bagaż nad głową, no to jest głupota. Lecąc samolotem 30 albo 40 minut muszę mieć bagaż nad własną głową. To nie powoduje, że szybciej i później wyjdziecie z tego samolotu. Powiem wam, moje doświadczenie podpowiada to, że właśnie te osoby stojące już w wyjściu do samolotu, ale jeszcze stewardesy nie proszą, żeby siedzieć, ale one już stoją i wychodzą pierwsze, ja wychodzę ostatni. Później następną rzeczą, którą muszę bardzo szybko zrobić, to zapalić papierosa na zewnątrz. To stojąc, paląc papierosa, widzę te osoby wychodzące, które stały pierwsze w tym przejściu. Tak samo jak wsiadam do samolotu i widzę te osoby już siedzące w fotelach. Ja wchodzę na luzie, bez żadnego tłoku. I tak jest tu moje miejsce, ja tu usiądę. Bagażu nie ma. Patrz, stewardesa, łap. Na końcu samolotu mogę rzucić tą walizkę, żeby tylko sobie biedna kobieta sobie zębów nie wybiła. Naprawdę mnie to gancygal. Często powiedzieli, bo coś tam miejsce. Słuchajcie, te 30 minut dla mnie zdrowiej będzie, jeżeli ja na przykład postoję koło kibla i będę sobie gadał ze stewardessą, niż dupę smażył w tym wąskim krzesełku. Bo dla takiego faceta jak ja, uwierzcie mi, te krzesełka są małe. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do widzenia. And forever young, I want to be forever young. Do you really wanna live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay?